Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o koszulkach rowerowych. Przez wiele lat, gdy byłem młody, jeździłem w zwykłych bawełnianych koszulkach. Nie jeździłem wtedy jakoś specjalnie na duże odległości, ale gdy zacząłem jeździć trochę więcej, zdecydowałem się na taką właśnie koszulkę ze sztucznych materiałów i powiem Wam szczerze, ja już do bawełnianych koszulek wracać nie będę, ale zaraz Wam opowiem, jak to wygląda i dlaczego tak nie będę robił. Bawełniane koszulki są uniwersalne. Możemy sobie na rowerze śmiało pojechać gdzieś do urzędu, na grilla, po prostu po mieście sobie spokojnie pojeździć, ale jeżeli jedziemy na dłuższe dystanse, koszulki bawełniane nie odprowadzają potu za bardzo. Mamy później całe ciało oblepione, ta koszulka się lepi, robi się to mało przyjemnie. Bawełniane koszulki również dosyć wolno schną, jeżeli sobie gdzieś przepierzemy, na przykład na noclegu, to taka koszulka wykonana ze sztucznych materiałów wyschnie nam relatywnie szybko. Z bawełny może nam do rana już niestety nie wyschnąć. Także przy jakichś dłuższych trasach ja zdecydowanie polecam typowe koszulki rowerowe. I na co zwrócić uwagę przy zakupie koszulki? Słuchajcie, każdy producent stara się, po prostu przechwala, reklamuje swoją odzież. Nawet koszulki jakieś najtańsze za 30 zł mają hiper, super kosmiczne technologie, po prostu najlepsze na świecie. Tak naprawdę po opisie ciężko je często odróżnić od koszulek za 300 czy nawet więcej złotych. Więc jeżeli kupujemy w sklepie, gdzie możemy sobie pomacać, warto sprawdzić po prostu w rękach, jak ta koszulka się zachowuje, czy ten materiał jest miękki, czy jest przyjemny w dotyku, zwłaszcza tutaj od wewnętrznej strony. Jeżeli miałem kiedyś taką właśnie nie za drogą koszulkę, była nie do końca przyjemna w dotyku i po pewnym czasie, kiedy się właśnie skóra spociła, to zwłaszcza tutaj gdzieś przy szyi, bardzo mi ta koszulka drażniła skórę, nie było to do końca przyjemne. Warto zwrócić też uwagę na zamki, jak te zamki, czy są tak skonstruowane, żeby nam nie przycięły, żeby gdzieś nie przycięły nam tutaj pod szyją. Podczas przymierzania warto to sprawdzić. Tutaj też w obu tych koszulkach mam zamki firmy YKK. Jest to bardzo popularna firma, która robi zamki. Warto też na to zwrócić uwagę. Jeżeli jest taka firma, to daje nam to bardzo dużą gwarancję, że te zamki, ekspresy będą działały niezawodnie. Fajnie też, jeżeli w koszulce, w zasadzie wszystkie koszulki rowerowe mają kieszenie z tyłu. Najlepiej, żeby były dosyć głębokie, żeby nie było tego problemu, że włoży się tam batona, a on się gdzieś bokiem wyślizgnie. Super jest też, jeżeli są zapinane kieszonki, tak żeby sobie, tutaj mam akurat taką małą kieszonkę, gdzie mogę sobie jakieś, nie wiem, klucze, monety, kartę, coś sobie tam gdzieś do tej kieszonki wrzucić. Mam pewność wtedy, że tego nie zgubię podczas jazdy. Jeżeli chodzi o kolejne dodatki, ściągacze gumki na rękawach i gumka na dole. Jest to też bardzo istotne i chyba też to wszystkie koszulki tak naprawdę mają, żeby po prostu dobrze przylegała do ciała, nie latała, nie podwijała się gdzieś. Zaraz zerknę jeszcze w tej koszulce. O, tutaj jeszcze mam taki lekko gumowany pasek, który też jeszcze dodatkowo utrzymuje nam koszulkę po prostu przy ciele. I bardzo miłym dodatkiem również w koszulce jest specjalny materiał, który znajdziemy pod pachami. Jest po prostu bardziej przewiewny, taki troszeczkę bardziej siateczkowy. Ułatwi po prostu odprowadzanie szybsze potu z miejsc, w których się najbardziej pocimy. I teraz kolejna sprawa, ja akurat nie używam, ale wiem, że wiele osób to stosuje, w tym jeździ i większość sportowców tak naprawdę ma. Są to potówki. Są to takie specjalne koszulki bez rękawów, dość dopasowane do ciała. Stosuje się taką wierzchnią warstwę, pod koszulkę się ją zakłada. Dzięki temu przylega ona bardzo dobrze do skóry, dzięki temu, że jest taka obcisła i też lepiej odprowadza pot. Koszulka rowerowa jest, w pewnym stopniu jest luźna, więc ona tak nie przylega, nie odprowadza aż tak dobrze potu, jak właśnie potówka. Potówka również przydaje się na przykład na długich zjazdach. Kiedy mamy kilkukilometrowy na przykład zjazd w terenie czy w asfalcie, z dużą prędkością zjeżdżamy, organizm się wtedy wychładza, a taka potóweczka bardzo fajnie izoluje nam organizm od chłodu. Jakie są koszty takich koszulek? Powiem Wam tak, przyzwoitą koszulkę rowerową kupi się mniej więcej od 120 zł. Można już się spokojnie rozglądać za naprawdę jakąś fajną koszulką. Ja tutaj mam akurat koszulkę Kelisa Pro Race, a gdzieś tam na Allegro około 130 zł. Tu mam koszulkę Adidasa, nie pamiętam nazwy, to jakaś Klima Cool, Klima Chill, coś takiego. Ona w granicach 300 zł kosztuje, chociaż też warto polować na wszelkiego rodzaju promocje.
I na koniec jeszcze jedna porada dla osób, które nie przepadają za sztucznymi materiałami, a wiem, że jest sporo takich osób. Polecam rozejrzeć się za koszulką z wełny merino. Nie jest to oczywiście taka wełna jak te wełniane swetry, takie grube, szorstkie, tylko fajnie utkana tkanina, z której robi się koszulki, wiele innych elementów odzieży. Też bardzo dobrze odprowadza pot. Producenci chwalą się tym, że one nie śmierdzą, nie trzeba ich prać przez 2 czy 3 dni. No ja tam powiedzmy aż taki optymistyczny nie jestem. W każdym razie jest bardziej naturalna, też bardzo dobrze oddycha, jest przyjemniejsza, jeszcze przyjemniejsza niż te sztuczne materiały w dotyku i tak jest 100 razy lepsza od bawełny. Niestety też cena takich koszulek z wełny merino jest wyższa, ale w jakichś promocjach warto się rozejrzeć. Teraz Wy jeszcze napiszcie, czy jeździcie w koszulkach rowerowych, czy Wam bawełniane spokojnie wystarczą, jakie macie z tym doświadczenia. A ja dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, hej!